W aptece znajdziesz hybrydę Canopy 8x7. Dzisiaj opowiem Ci, co w takim oto opakowaniu możemy znaleźć. Canopy Grow 8x7 jest to produkt od firmy Spectrum Therapeutics uprawiany w Kanadzie. Zarejestrowany jako surowiec farmaceutyczny do sporządzania leków recepturowych, który niestety nie posiada ulotki dołączonej do opakowania, zatem wymaga ode mnie omówienia jej charakterystyki tak, aby każdy pacjent wiedział, z czym tak naprawdę ma do czynienia, gdyż wszystkie informacje na opakowaniu zbyt wiele nam nie mówią, ale żeby to zrobić tip-top, surowiec został przebadany w akredytowanym laboratorium na zawartość kanabinoidów oraz terpenów i tutaj serdecznie dziękuję firmie Canalabs za ekspresowe wykonanie analizy. Wyniki są zaskakujące, zatem zapraszam, oglądaj do końca. Zgodnie z wytycznymi YouTube, treści edukacyjne dotyczące narkotyków, których celem nie jest ich promowanie, mogą być publikowane bez ograniczeń wiekowych i są odpowiednie dla reklamodawców. Prowadzącym tego kanału jest farmaceuta, a film ma na celu poszerzanie świadomości na temat medycznej marihuany. Jest to seria Raport Konopiarza, w której razem z Wami, widzami, tworzymy największą bazę wiedzy o medycznej marihuanie. Opakowanie Canopy Grow zarejestrowane to 5 gramów oraz 15. Kultywar, odmiana jaka jest w opakowaniu to Penelope lub też CBD Skunk Haze. Jest to produkt powszechnie uznawany za hybrydę odmian charakterystyki Sativa oraz Indica. Bardzo uniwersalny, którego działanie często będzie zależało tak naprawdę od indywidualnych predyspozycji pacjenta. Będzie to świetna opcja dla pacjentów rozpoczynających terapię z wykorzystaniem medycznej marihuany, jak i pacjentów, którzy już są do takiej terapii włączeni. W odmianie zbilansowanej w stosunku 1:1 THC do CBD możemy oczekiwać znacznie szerszego, bardziej złożonego spektrum działania, ponieważ CBD wykazuje nam działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, antyoksydacyjne, neuroprotekcyjne, przeciwpsychotyczne, przeciwdrgawkowe, no i przeciwdepresyjne, jak i przeciwlękowe. Z kolei zaś THC ma przeciwwymiotne, przeciwlękowe, przeciwdziałające kacheksji, miorelaksacyjne, przeciwbólowe i uspokajające. Natomiast przyjrzyjmy się wynikom analizy składu kanabinoidów, które oczywiście możecie pobrać z linku w opisie. Wynik badania: suma CBD i CBDA to 7,68, a THC 8,1. Mimo zawartości THC i CBD znajdziemy w środku mnóstwo różnych kanabinoidów, przez co suma wszystkich wynosi aż 17,59%. Może Wam się wydawać, że 8% THC i 7% CBD to w praktyce mało. Niemniej jednak dzięki wysokiej jakości surowca, dobremu zbilansowaniu oraz dzięki odpowiedniemu profilowi terpenowemu działanie leku jest intensywne, ale nie powoduje tak zwanego zjazdu. Jest to idealny susz dla tych, którzy zaczynają terapię lub spożywają dużo i chcą ograniczyć przyjmowanie na co dzień dawki THC, czyli będziemy sobie tym produktem obniżać tolerancję. Wiemy już, jaki mamy skład kanabinoidów, natomiast przejdźmy do drugiej analizy, jakim są terpeny. Przyjrzyjmy się zatem wynikom analizy. Podane wartości są wyrażone w jednostkach miligram na kilogram suchej masy. Z ciekawych rzeczy jest to, iż aby zbadać prawidłowo profil terpenowy, analityk potrzebuje co najmniej 3 do 5 gram takiego surowca, który jest w całości wysyłany do laboratorium niemielony. I pierwszym terpenem, który występuje w tej odmianie, jest mircen, który ma pieprzny, owocowy, kwiatowy, lekko balsamiczny aromat. Uwalnia się w temperaturze 167 stopniach i występuje w mango, chmielu, trawie cytrynowej oraz bazylii. Cechą charakterystyczną takiego terpenu jest działanie synergistyczne z innymi terpenami oraz synergizm z THC spowodowany zwiększoną przepuszczalnością błony komórkowej bariera krew-mózg. Działanie mircenu to nasenne, uspokajające, przeciwzapalne, przeciwbólowe i występuje w ilości
1659 mg na kilogram suchej masy. Drugim terpenem o największej zawartości jest pinen. Aromat sosnowy, leśny, temperatura uwalniania 154 do 166 stopni. Występuje w igłach sosny, szałwi i bazylii. Cechą charakterystyczną jest to, że stymuluje apoptozę komórek nowotworowych i występuje w formie alfa i beta. Działanie takiego terpenu to przeciwlękowe, przeciwbólowe, protekcyjne i jest tak zwanym zmiataczem wolnych rodników. Występuje w tej odmianie w ilości 1656 mg na kilogram suchej masy. Kolejnym trzecim terpenem w największej ilości jest bisabolol, aromat kwiatowy, uwalniany w temperaturze 167 stopni i występuje w kwiecie rumianku. Działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz przeciwutleniające i występuje w ilości 1282. I kolejnym terpenem jest transkariofilen o aromacie drzewnym, pikantnym, lekko cytrusowym, uwalniany w temperaturze 119 stopni i występuje w pieprzu, goździkach, a cechą charakterystyczną jest to, że jest to agonista receptora CB2, który działa tak samo jak stricte kannabinoidy i wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwdepresyjne. Ilość to 1033 mg. A teraz uwaga, część, na którą pewnie wszyscy czekali, czyli ocena organoleptyczna kwiatostanu. Czuć lekką cytrynę, która lekko przebija się w ziołowo-sosnowych takich klimatach. Trochę ostrości. No, bardzo fajny, charakterystyczny zapach. Ocena wizualna, struktura kwiatostanu jest dosyć zbita, topki okrągłe, twarde, mocno oszronione, kolor lekka, ciemna zieleń. Mam nadzieję, że podobał Wam się raport konopiarza z wykorzystaniem surowca Canopy Grow 8/7. Nie zapominajcie o dzwoneczku, subskrypcji i komentarzach, w których będziecie opisywać swoje własne doświadczenia z tą konkretną odmianą. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć!